Pandemia COVID-19 wywróciła nasze myślenie o bezpieczeństwie. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia i tego, jak państwo gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale także wywróciła myślenie o prawie, jego roli. Prawo ma przecież służyć stabilności, zapewnieniu pokoju społecznego. Dynamika tej całej sytuacji, dynamika pandemii spowodowała, że decydenci zmuszeni byli do bardzo elastycznego reagowania na to, co się dzieje wokół nas. Chcemy stworzyć międzynarodowy zespół karnistów, konstytucjonalistów, a także ekspertów od zarządzania państwem, administracją państwową i krytycznie przeanalizować to, jak różne systemy prawne radziły sobie w tych nietypowych czasach. Systemy konstytucyjne zaprojektowane przecież w czasie stabilności, w czasie pokoju, jak one zdały egzamin w czasach zarazy. Chcemy także zastanowić się, na ile jesteśmy w stanie zrezygnować ze swoich praw i wolności, by umożliwić państwu skuteczną walkę chociażby z epidemią, czyli z swoistą nadzwyczajną sytuacją, do której nie zawsze jesteśmy przygotowani. W ramach projektu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prawo może iść na skróty. Czy stan epidemii uzasadnia odejście od powszechnie przyjętych standardów? Czy władzę karania można oddać w ręce urzędników? Czy inspekcja sanitarna może zastąpić sądy i policję, a wymierzane przez te inspekcje kary mogą zastąpić mandaty karne? Często te kary nakładane przez inspekcję sanitarną są dużo wyższe niż możliwe do orzeczenia mandaty. Nie można się od nich odwołać do sądu karnego, w dodatku są natychmiast wykonalne. Czy minister jedną decyzją może zamknąć cały kraj w domach, zadecydować o zamknięciu muzeów, teatrów i galerii handlowych, lasów państwowych i jednocześnie czy może zadecydować o tym, co ma pozostać otwarte w tych samych okolicznościach? Chcemy dowiedzieć się od naszych koleżanek i kolegów prawników z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a także Ukrainy, czy jeszcze przed pandemią ich systemy prawne przygotowane były na tego typu nadzwyczajne zdarzenia. Jeżeli tak, to czy uprzednio przygotowane strategie, ramy instytucjonalne i plany zdały egzamin, na ile trzeba było je modyfikować? A jeżeli nie, to jak na bieżąco reagowano na to, co się dzieje? Przygotowaliśmy zestaw uniwersalnych pytań, zestaw problemów, z którymi najprawdopodobniej borykaliśmy się wszyscy. I na jego podstawie uzyskamy bardzo obiektywną wiedzę o tym, jak inne systemy prawne radziły sobie z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną. Kiedy trzeba wysłać do społeczeństwa komunikat, że pewne zachowania są niepożądane, a państwo zachowania te traktuje z pełną powagą, przepis karny jawi się jako cudowne remedium, bo jest tanie i rzekomo efektywne. Chcemy sprawdzić, jak to remedium działało w praktyce na żywym organizmie. Tym bardziej w dobie dynamicznej zmiany stanu naszej wiedzy na temat epidemii. Przykładowo, początkowo dyskredytowano skuteczność maseczek po to, by później karać za jej nienoszenie nawet na świeżym powietrzu. Intryguje nas, jak systemy prawne o różnej historii, różnym doświadczeniu i różnej wrażliwości radziły sobie i radzą sobie z pandemią koronawirusa. Czy także dojrzałe demokracje wpadały w panikę i podejmowały radykalne posunięcia? Zastanawiamy się, czy prawnicy i prawo przestali być w którymś momencie potrzebni i zostali zastąpieni technokratami. Pandemia stała się tragicznym, ale uniwersalnym poligonem, na którym wszystkie państwa, niezależnie od tradycji i kultury, zaawansowania swoich systemów prawnych, musiały radzić sobie z dokładnie tym samym zestawem problemów. Uzyskanie wiedzy, jak to następowało, gdzie to się udało, a gdzie trzeba było sięgać po nietypowe, nadzwyczajne środki, stanowi rdzeń tego projektu. Nasze debaty, badania, które prowadzimy wspólnie z partnerami zagranicznymi, pozwolą nam opracować końcowy raport, w którym pokażemy czerwone flagi, czyli miejsca, poza które prawo w demokracji nie może się już posunąć, nawet w tak tragicznych okolicznościach, jakim jest stan pandemii. Interesuje nas, czy zastraszaniem i surowymi karami można wypełnić pewne luki w strategicznym planowaniu i organizacji instytucji państwowych.
Przykładowo intuicyjnie czujemy, że jeżeli chcemy chronić głowę państwa, to przemieszczamy go w opancerzonej limuzynie z eskortą, a nie podwyższamy kary za narażenie go na niebezpieczeństwo. Intrygujące w tym kontekście jest także to, czy da się to sprzedać społeczeństwu bez słowa z protestu, a jeżeli ten protest wybucha, czy ma on charakter wystąpień publicznych, czy raczej batalii w sądach.